Dzień po bitwie uciekinierzy z pogromu grunwaldzkiego docierają do Malborka. Przynoszą wieści o klęsce. Komtur Heinrich von Plauen, dowiedziawszy się o przegranej bitwie, rusza z okolic Świecia szybkim marszem do bezbronnej stolicy. 18 lipca przybywa do zamku malborskiego, przejmując kontrolę nad nim i organizując obronę twierdzy. Tymczasem Jagiełło po odpoczynku po bitwie grunwaldzkiej rusza bardzo powoli na Malbork. Zajmuje to mu aż 10 dni, dając czas obrońcom na organizację. 25 lipca staje pod twierdzą, rozpoczyna się oblężenie stolicy zakonu. Twierdza powinna upaść, ale nie wiadomo dlaczego Jagielle i Witoldowi nie zależy na zdobyciu zamku. Po 2 miesiącach odstępują od oblężenia. Wojska polsko-litewskie objuczone zdobyczą wracają na zimowe leże. Wojna się jeszcze nie skończyła. Von Plauen wraz z zakonem inflanckim i Nową Marchią planują odbicie po grunwaldzkiej zdobyczy Jagieły. Zakon inflacki ma zablokować Litwinów marszem na Wilno, Malbork odbić zamki w Prusach, wojska Nowej Marchi ruszyć na Wielkopolskę i Kujawy, na kierunek Bydgoszcz i Inowrocław. Żeby zaatakować tereny zachodniej Polski, wojska Nowej Marchi pod wodzą Michała Kiszmeistera von Stenberg muszą zdobyć Bydgoszcz. Na ich drodze stoi Tuchola i Koronowo. Wojska zaciężne i rycerze zachodni rozpoczynają obleganie Tucholi. Koronowo jest strategicznie ważnym punktem. To wrota do Bydgoszczy i Inowrocławia, Wielkopolski i Kujaw. Rycerstwo polskie zbiera się w Koronowie, o czym nie wie wójt Nowej Marchi. W ręce krzyżaków na bagnach koło Tucholi wpada 2 polskich rycerzy. Przekonują oni zakonników, że Koronowo jest nieufortyfikowane i stanowi łatwy łup. Kiszmeister pozostawia pod Tucholą piechotę oblegającą warownię, a sam rusza z jazdą zdobyć Koronowo. Polacy zdążyli obsadzić gród załogą, więc krzyżacy zaskoczeni polską gotowością do walki przystąpili do odwrotu. W pościg za nimi ruszają konni łucznicy. Widząc, że nie uda się uniknąć walki, wojska krzyżackie zatrzymują się. Obie armie ustawiają się w szyku bojowym. Po sygnale do ataku bitwa stała się areną wielu pojedynków.
2 razy ogłoszano przerwę. Dopiero w 3. zmaganiu Polacy zdobywają nieprzyjacielską chorągiew, co wywołało zamieszanie wśród Krzyżaków, a dalej przerodziło się w paniczną ucieczkę. Zdobyto łupy jeńców, w tym wielu znacznych gości zakonu. Do niewoli wzięty został także naczelny wódz armii krzyżackiej, Michał Kiszmajster von Stenberg, którego osadzono później w zamku w Chęcinach. Jagiełło w Inowrocławiu przyjął zwycięskich rycerzy i znamienitych jeńców. Wydał ucztę i przekonawszy rycerzy z zachodu o niegodziwościach zakonu wypuścił. Ten podstęp ograniczy w przyszłości krucjaty zachodniego rycerstwa przeciw Polsce. Zwycięstwo pod Koronowem przekreśliło plany von Plauena, wstrzymało całą ofensywę przeciw Polsce. W 1411 roku podpisano pokój toruński. Polska uzyskała tylko nieliczne ziemie. Jagiełło zaprzepaścił zwycięstwo pod Grunwaldu i Koronowa, a trzeba było użyć przysłowiowego sztyletu Misericordia pod Malborkiem i dobić zakon.